Podczas spawania metodą TIG bardzo ważne jest prawidłowe prowadzenie uchwytu, ale z mojego punktu widzenia jeszcze ważniejsza jest prawidłowa technika doprowadzania spoiwa do jeziorka, ponieważ jeśli nie będziemy w stanie w odpowiedniej ilości i w odpowiednim tempie doprowadzać spoiwa do miejsca, w którym ono się powinno znajdować w trakcie spawania, to nie osiągniemy, że tak powiem, sukcesu. Prawdopodobnie najbardziej popularną techniką doprowadzania spoiwa do jeziorka jest taka technika, podczas której trzymamy drut między tymi dwoma palcami, a tym oto palcem dociskając go do tych oto dwóch palców, nie wykonując żadnego innego ruchu, trzymając te dwa palce nieruchomo, przesuwamy delikatnie drut do przodu. Dzięki tej technice jesteśmy w stanie po pierwsze w jednym tempie lub z wybraną przez nas prędkością doprowadzać drut do jeziorka, a z drugiej strony jesteśmy w stanie jedną ręką wykonać pół obrotu zegara, a następnie drugą ręką następne pół obrotu zegara, co daje nam w sumie cały obrót, czyli na przykład rurę, i co gwarantuje nam, że w ten sposób jesteśmy w stanie podawać drut do jeziorka we wszystkich pozycjach. Natomiast jeśli chodzi o spawanie takiego oto materiału, czyli materiałów zmontowanych pachwinowo, które mam zamiar spawać w pozycji pionowej, to oczywiście, że mogę to robić w ten sposób jak najbardziej, ale z drugiej strony mam jakieś swoje przyzwyczajenia i osobiście wybieram taką technikę podawania spoiwa, opierając się o materiał ręką lub o jakąś konstrukcję, ponieważ tą techniką tak jakby, jak widzicie, mój nadgarstek jest naprężony, a wolałbym na przykład nie nadużywać swoich stawów czy swojego zdrowia. Oczywiście to jest moje indywidualne przyzwyczajenie lub preferencja i każdy może się ze mną nie zgodzić. Jeśli chodzi o kwestię podawania drutu lub trening na sucho, to proponowałbym robić to w rękawiczkach, w takich, w jakich pracujemy. Zwracamy szczególną uwagę na to, aby materiały, które spawamy, były do tego odpowiednio przygotowane poprzez oczyszczenie. Następna kwestia to spoiwo, które mam do dyspozycji. Jest ono już skorodowane po wierzchu. Nie przejmuję się tym. Usuwam całkowicie tą warstwę zabezpieczającą wraz z korozją, która je pokrywa. Wygląda ten drut w tej chwili tak jak ten, który jest przeznaczony do spawania stali nierdzewnej. Jeśli chodzi o technikę, ja zdecydowałem się na taką, podczas której wykonuję takie oto krótkie ruchy zakosowe, cały czas koncentrując się w miejscu łączenia materiałów. A jeszcze jedna bardzo ważna kwestia jest podczas wykonywania tej spoiny, to aby wykonać prawidłowe wtopienie w materiał w miejscu łączenia tych oto materiałów.
Między innymi dlatego te oto krótkie zakosiki będą się koncentrować w miejscu, w którym materiał jest łączony. Generalnie jeśli mamy do dyspozycji urządzenie z tak zwanym liftem, można je oczywiście używać do jakichś prac garażowych czy jako majsterkowicz. Natomiast jeśli ktoś z Was się przygotowuje do pracy zawodowo jako spawacz, to proponuję zorganizować sobie urządzenie, które umożliwia zajarzenie łuku bezdotykowo. Powiem Wam szczerze, od kiedy zacząłem spawać metodą TIG regularnie, to technika zajarzenia łuku na zasadzie liftu zaczyna mnie irytować. Dlatego w przyszłości postaram się zorganizować jakieś urządzenie na potrzeby kanału, które będzie umożliwiało profesjonalne zajarzenie łuku. Jeśli chodzi o parametry, których użyłem na potrzeby dzisiejszego filmiku, to 150 A, gaz osłonowy. W tym konkretnym przypadku użyłem przepustowości 10 litrów na minutę, mając do dyspozycji czysty argon. Pod jednym z moich poprzednich filmików rozbrzmiała się dyskusja na temat techniki ostrzenia elektrody wolframowej, jak również ochronie dróg oddechowych podczas wykonywania tej czynności. Głównie chodziło o elektrody torowe, które, jak wiemy, mogą być przyczyną wielu chorób. W miejscu, gdzie aktualnie pracuję, mam do dyspozycji profesjonalną ostrzałkę do takich oto elektrod. Podczas wykonywania takiej oto czynności, stojąc pod światło, zauważyłem, że w miejscu, w którym elektrodę wkładam do ostrzenia, w trakcie ostrzenia wydobywa się pyłek ze środka tego urządzenia. Zdecydowałem się je rozkręcić i przeczyścić. Tego pyłku było w środku dosyć dużo, natomiast gdy złożyłem to urządzenie z powrotem i następnie podczas ostrzenia, ten pyłek w dalszym ciągu się wydobywał. Nie jestem pewien, czy ta ostrzałka jest niesprawna. Zdecydowałem się w następstwie wykonywać tą czynność, używając do tego półmaski ochronnej. Mówię to dlatego, ponieważ po około 2 tygodniach zauważyłem u siebie objawy, tak jakbym się czuł troszeczkę gorzej, osłabiony, szczypanie w nosie. Dodam jeszcze, że elektrody, które miałem do dyspozycji, nie były torowymi. Na koniec jeszcze zademonstruję Wam spoinę, którą wykonałem w trakcie filmiku. Wygląda ona w ten sposób. Z mojego punktu widzenia jest ok. Wysokość tej oto spoiny około 3,5 do 4 mm. I na tym skończę mój dzisiejszy filmik. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!